Firma Spetsnaz do tej pory znana była głównie z replik karabinku systemu AR-15. Na początku tego roku jednak do sprzedaży trafiła seria G, wzorowana na karabinku HK G36. W nasze ręce trafiła najbardziej klasyczna wersja K. Po wzięciu do ręki replika przywołuje moje wspomnienia sprzed 17 lat, gdy strzelałem z repliki G36 produkcji Tokyo Marui. Różnica jest taka, że tu nic nie trzeszczy. Mimo również polimerowej konstrukcji, tu replika sprawia wrażenie znacznie bardziej monolitycznej. Do zewnętrznego wykonania nie można mieć zastrzeżeń. Nie uświadczymy dokuczliwych luzów, replika cieszy oko. Jest to najbardziej klasyczna wersja G36 w wersji K. Replika nie posiada żadnych oznaczeń sugerujących pierwowzór. Znajdziemy na niej jedynie z lewej strony grawerowane logo Spetsnaz z dopiskiem 5,56 mm NATO, sugerująca przewrotnie kaliber pierwowzoru. Ażurowa kolba składana na bok, klasyczny polimerowy front mieszczący mimo swoich sporych rozmiarów tylko baterię LiPo 7.4 lub ostatecznie 11, ale trójdzielną. Atrapa zamka jest wykonana z blachy stalowej. Oba elementy wchodzą w skład systemu Electric Blowback, mającego urealniać wrażenia ze strzelania. Odrzut jest wyczuwalny, ale niestety słabo, co jednak jest cechą większości replik klasy EBB. Za niedoskonałość należy uznać zamek pozostający w tylnym położeniu, gdy akurat w tym momencie wstrzymamy strzelanie. Zrzucić go można, zwalniając sprężynę przyciskiem ulokowanym przed spustem. Niestety, by osiągnąć zamierzony efekt, trzeba przyłożyć więcej siły. Popularnie zwana rączka transportowa, czyli wysoki mostek, posiada wbudowany celownik optyczny z powiększeniem 1,5 raza. Celownik zbudowany jest podobnie jak w palnym odpowiedniku. Trzeba się mocno przybliżyć, by korzystać z pełnego światła i siatki celowniczej. Nad nim znajdziemy szynę Picatinny, która przysłania klasyczne, nieregulowane przyrządy. W naszym teście strzeleckim średnia wartość prędkości wylotowej wyniosła 408,3 fps. Rozrzut przestrzelin 11 cm. Replika została wyposażona w system szybkiej wymiany sprężyny, co jest charakterystyczne dla tego producenta. Gearbox to zmodyfikowana wersja trzecia z systemem Electric Blowback. Z naszych obserwacji wynika, że jest to taki sam gearbox jak w analogicznej replice Aresa w wersji bez elektronicznego modułu sterującego. Od standardowych rozwiązań różni się kształtem języka spustowego i zastosowaniem współpracującego z nim mikrostyku, który zastąpił tradycyjnie stosowane blaszki. Inna jest także płytka selektora ognia i powiązana z nią dźwignia do zwalniania sprężyny. Gearbox przystosowany jest do współpracy z łożyskami o średnicy 7 mm. Na kole silnikowym są łożyska kulkowe, a na pozostałych kołach ślizgowe. Same koła zębate są bardzo dobrej jakości. Układ pneumatyczny jest szczelny, jego elementy nie wyróżniają się niczym na tle replik ze średniej i niższej półki. Instalacja elektryczna wykonana z cienkich i sztywnych przewodów w twardej izolacji. Silnik krótki, typowy dla replik z rodziny G36. SA-G14 to replika stosunkowo świeża na rynku. Pod szyldem Spetsnaz pojawiają się kolejne wariacje repliki karabinku G36. Czy replika jest godna uwagi? Jeśli przymknąć oko na system Electric Blowback, który można odpiąć, jest to ładnie wykonana replika G36. Po więcej informacji zapraszamy do naszej recenzji na wmask.com. Dowiecie się tam, jak SA-G14 wypada na tle innych replik G36 na rynku. Zapraszamy Was również do śledzenia naszego kanału.